Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj przyjrzę się już przedostatniej nowości z serii Technik na sierpień 2024 i przed Wami zestaw 42182, pojazd LRV, używany podczas 3 misji Apollo 15, 16 i 17. Jednym z głównych konstruktorów był inżynier polskiego pochodzenia Mieczysław Becker. Był on odpowiedzialny za chyba najważniejszą kwestię, czyli układ jezdny. Nazwisko profesora Beckera zostało zapisane w Alei Zasłużonych w Badaniach Kosmosu w Titusville na Florydzie. Z tyłu pudełka mamy informacje o wymiarach. W 3 krokach pokazane jest, jak złożyć pojazd i przygotować go do transportu. Są aż 4 tabliczki informacyjne, jedna do pojazdu oraz 3 do wyposażenia. Trochę mi to wszystko wygląda na takie połączenie serii Technik z serią Icons. Cena katalogowa to 950 zł. Już w tej chwili można go kupić ponad 200 zł taniej. W środku znajdziemy 1913 elementów. Mamy 12 torebek z klockami, 4 płytki i już widzimy, że nie ma nadruków. Tabliczki informacyjne będą niestety z naklejkami. 4 zupełnie nowe nadkola z nadrukami. Zupełnie nowe opony. Świetnie pasują do tych nadkoli. Szkoda, że w samochodach sportowych to tak nie wygląda. I jeszcze jest worek foliowy z nowymi felgami i trochę ramek. Instrukcja jest zapakowana w kopertę. Są 3 blankiety naklejek. Instrukcja jest dosyć gruba. Myślę, że tutaj musi być jakieś wprowadzenie. Kroków budowania jest 478 i na końcu wykaz wszystkich elementów. I jestem w tej chwili na początku 4. etapu budowania. Mamy zbudowany skręt. Skrętne są obie osie. Zawieszenie jest oparte na żółtych amortyzatorach. No i funkcja, której rozwiązanie mnie najbardziej tutaj ciekawiło, czyli możliwość złożenia kół. W pierwszej kolejności blokujemy skręt tymi czerwonymi elementami. Żeby móc złożyć przednie i tylne zawieszenie, musimy następnie wypiąć kolejne blokady. Możemy teraz już złożyć te elementy. Następnie odginamy kolejne blokery. I możemy już złożyć koła. Złożenie kół umożliwia bardzo ciekawe rozwiązanie. Jak widzicie, jest tutaj przegub kulowy w tym miejscu. W drugą stronę, żeby rozłożyć zawieszenie, oczywiście musimy wykonać te same czynności. I na końcu zdejmujemy blokadę skrętu. Obawiałem się, czy to będzie dobrze usztywnione, ale jak widzicie, jest tutaj minimalny luz, ale cała ta konstrukcja wygląda dosyć solidnie.
i pojazd LRV jest już gotowy. Jeśli chodzi o proces budowania, to podzieliłbym go na 3 segmenty. Pierwszy to budowa samego pojazdu. Kończymy budowę LRV już w 6. worku i to jest etap budowy rzeczywiście zestawu serii Technik. Drugi segment, kolejne 5 worków, bardziej przypomina mi budowę serii Icons. Jest tutaj bardzo dużo elementów klasycznych, no i zajmujemy się tylko i wyłącznie elementami wyposażenia. No i ostatni segment, ostatni worek, to jest budowa podstawek. Pojazd jest dużo większy niż się spodziewałem. Mam dylemat, czy to jest plus, czy minus tego zestawu. Na pewno minusem jest tutaj cena, bo oczywiście dostajemy dosyć spory zestaw, ale jest to zestaw dosyć prosty. Nie widać po nim tych prawie 2000 elementów, ponieważ najwięcej tutaj jest drobnicy. Wszystkie elementy wyposażenia możemy bardzo prosto zdjąć. Nie są one przymocowane. No i tak prezentuje się LRV, jak już zdejmiemy to całe oprzyrządowanie. Jeśli chodzi o funkcję, to tutaj sterujemy sobie skrętem. Dodatkowo w LRV była możliwość zmiany skrętu 4 kół na 2 koła i w modelu również możemy sobie to przełączyć. Bardzo prosto, wystarczy przesunąć tutaj ten element i dzięki temu mamy skręt tylko 2 kół zamiast wszystkich 4. Zawieszenie działa bardzo poprawnie. Pokazywałem Wam wcześniej na etapie budowy, jak wygląda proces złożenia LRV, ale w międzyczasie doszło nam kilka elementów, więc musimy zrobić kilka dodatkowych kroków. Trzeba wypiąć te elementy, złożyć te części, następnie fotele, no i musimy jeszcze podnieść panel sterowania, a pozostałe kroki już widzieliście, czyli blokada skrętu, wypięcie blokad bocznych, no i pozostaje nam już umieścić złożony pojazd na podstawce. Oprócz nadruków na nadkolach, tutaj również mamy nadruki. Elementów wyposażenia i akcesoriów mamy tutaj dosyć sporo. Są akumulatory, narzędzia do pobierania próbek itd., itd. Możemy sobie to wszystko tutaj porozkładać. Jest Big Maley, czyli największa próbka z Księżyca, którą dostarczono na Ziemię. Na wyposażeniu znajdziemy też grawimetr. Tutaj bardzo brakuje mi, żeby na tym szkielecie była jakaś folia. Wyglądałoby to na pewno dużo lepiej. Na całe wyposażenie, akcesoria również mamy podstawki. Te elementy, które musieliśmy wypiąć przy składaniu LRV, na nie też mamy miejsce. Na podstawce możemy umieścić również rozłożony LRV. Podsumowując, chyba pierwszy raz mam problem z oceną zestawu, ponieważ z jednej strony dostajemy bardzo dobrze odwzorowany model, ciekawą tematykę, a z drugiej strony dostajemy ogromną płytę podłogową z zawieszeniem i 2 fotelami za 950 zł. Wydaje mi się, że ten zestaw jest po prostu za duży. Dużo lepiej sprawdziłby się o połowę mniejszy i o połowę tańszy. Największym plusem na pewno jest ta funkcja składania pojazdu. Bardzo fajnie rozwiązana, bardzo przemyślana. Jestem ciekaw, co wy myślicie o tym zestawie. Piszcie o tym w komentarzach. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.